1300 km właśnie na nich spałam. Był to udany nocleg, przestało padać już wieczorem potem i w namiot wysechł w ciągu nocy, ale dziś ma jeszcze drobny deszcz padać przez większą część dnia. No ale dziś jest szczególny dzień, ponieważ dziś będzie zwiedzanie Kyoto i półtrawers. Właśnie zarezerwowałam sobie łóżko w hostelu. Ostatnie łóżko w najtańszym hostelu, jednocześnie będącym hostelem najbardziej wysuniętym na południe, więc idealnie, bo w Kyoto chcę zobaczyć 3 rzeczy. 2 świątynie i zamek i może jeszcze pałac cesarski. I każda z tych rzeczy jest w innym punkcie miasta, ale jeżeli teraz pójdę trochę na północ, to potem będę mogła już tylko iść na południe i po skosie tak i po drodze właśnie będzie hostel, więc super. Zaraz wybieram się do Złotej Świątyni, mam do niej jakieś 9 km. No, to będzie 309, 1309. Ale oczywiście po śniadaniu i muszę zwinąć dowody zbrodni nielegalnego noclegu nad Kyoto. Do samego Kyoto cały czas las i dzikie góry. Kilka saren właśnie pierzchnęło w dół. Słychać szum autostrady, ale poza tym kompletna dzicz. Jeżeli się przybliżycie, zobaczycie linię elektryczną, która się wspina na górę i kilkadziesiąt metrów od najwyższego punktu na samym To jeszcze nie jest oczywiście Złota Świątynia, jest drewniana, zresztą jest tu bardzo dużo świątyń. To jest kompleks świątynny Myōshinji, ośrodek buddyzmu Zen w Kyoto. Tak, jest bardzo dużo właśnie takich świątyń i bardzo dużo turystów i wycieczki szkolne. No, w każdym razie inaczej trochę, mniej ozdobnie chyba, bardziej minimalistycznie. Pozamykane są tutaj te świątynie, ale chyba tam ta reszta powinna być dostępna. Zaraz się tam wybiorę, bo musiałam najpierw opanować poranny, no 11, atak głodu. Po drodze udało mi się kupić worek cebuli po 100 jenów i buteleczkę alkoholu do gotowania. Jest to mieszanka metanolu z etanolem, już ogarnęłam to, pani pokazałam zdjęcie i znalazłyśmy to, czego szukałam, więc fajnie. No, także pełen zen, pełna równowaga. No zen oczywiście odpowiada mi o wiele bardziej niż Shingon. Tu zresztą jest, w Japonii są ze 3 rodzaje zen. To jest szkoła Rinzai, ale niewiele mi to szczerze mówiąc mówi. No w każdym razie wiadomo, generalnie ma medytację prowadzić do oświecenia, a medytacja to jest to, co robię w trakcie wędrówki. To jest totalny zen, tak jak ja wędruję, nie zaburzam sobie umysłu niczym i tylko się zatapiam w rzeczywistości i rozumiem to dążenie do ogarnięcia pustki totalnie, więc okej, to mi pasuje. Bardziej niż ten Shingon właśnie na szlaku 88 świątyń. Prawdę mówiąc, nigdy mi jakoś specjalnie nie zależało na oświeceniu. Nie wiem, to trochę może dziwne. W każdym razie ani na wyzwoleniu się od łańcucha reinkarnacji też mi nie zależy, bo zasadniczo jest to rodzaj nieśmiertelności i fajnie byłoby się reinkarnować w kolejne stworzenia, tylko rozumiem, że one będą cierpiały i dlatego lepiej się od tego cierpienia wyzwolić poprzez wyzwolenie się od wcielania w kolejne byty. No dobrze, to chodźmy zwiedzać świątynię. No trochę za dużo tych aut, tego żwiru, tabliczek z niezrozumiałymi dla mnie napisami. No i trzeba zdjąć buty, żeby obejrzeć z bliska sufit. Z bliska się nie da obejrzeć sufitu. Nie bardzo mi się chce zdejmować trampki. No, wszystko pozamykane. I tak, zdjęłam trampki ostatecznie.
żeby wejść do tej sali z sufitem, ale okazało się, że muszę ubrać trampki z powrotem, kupić bilet i że medytowanie w sali z ładnym sufitem jest płatne. Dałam sobie spokój. Nie lubię, jak miejsca kultu religijnego mają biletowane wejścia. Wkurza mnie to. Wiem, że w Złotej Świątyni będzie trzeba zapłacić za bilet. Chętnie kupię jakiś amulet czy coś, ale po prostu bilety za modlenie się jest bez sensu, za medytację też. Tutaj wreszcie jakaś czynna kapliczka. Jest bardzo ciekawa, bo jest wybudowana w takim tradycyjnym stylu. Jest drewniana, ma dach ze słomy ryżowej na pewno. I trochę mniej ludzi tu zagląda. Zgodnie z przewidywaniem ogromne tłumy. Świątynia jest na takim małym półwyspie nad stawem. Staw jest mętny i pogoda dziś też jest mętna, ale może to dobrze, bo przynajmniej złoto nie odbijało światła słonecznego za bardzo. Świątynia była wielokrotnie palona i odbudowywana. Aktualna pochodzi z 1950 roku i jest pomalowana na złoto i dlatego jest taka wyjątkowa. Nie jest wcale taka jakaś duża, nie podchodzi się blisko i nie można tam żadnych modłów odprawiać, ani palić kadzidełek, niczego takiego. Nie ma nawet przy wejściu miejsca do oczyszczenia rąk i ust. Nie widziałam przynajmniej. No cóż, turystom pewnie nie jest to potrzebne. Tutaj dopiero jest taka normalna świątynia, gdzie można zadzwonić dzwonem, rzucić monetę, pomodlić się i tak dalej. Chociaż tyle, nie? W środku Złotej Świątyni jest figura Buddy i są takie złote lilie, ale ledwo je widać z tej odległości, z jakiej się tę świątynię ogląda. No i nie wolno używać ani statywu, ani kijka do filmowania. No logiczne, bo tu jest tyle ludzi, że komuś by się wybiło zęby albo ktoś by się potknął postawiony na ziemi aparat, więc no. Warto było. Ładna ta świątynia i inna niż wszystkie pozostałe, ale za grosz nie ma tu atmosfery buddyjskiej, religijnej, ani żadnej poza turystyczną. I schowana w kącie przy samym wyjściu mała kapliczka szintoistyczna. Zmierzam teraz w kierunku centrum. Byłam w sklepie, takim szczęśliwie normalnym dla normalnych mieszkańców. Więc sporo jedzenia jest w plecaku. Pokażę Wam hostelu. Sprawdzałam, hostel ma kuchnię, więc mogę sobie ugotować pyszną kolację i zrobić jajecznicę na śniadanie, więc wszystkie składniki są już w plecaku. I teraz idę na zamek. Mam nadzieję, że mnie tam wpuszczą z tym wielkim plecakiem. Przy Złotej Świątyni nie było żadnych zastrzeżeń ani do plecaka, ani do kijków. Ale plecak był wtedy mniejszy, a teraz zawiera już dużo jedzenia. I nie wiem, ale może nie będzie kłopotu. Nie będę się tym zamartwiać na przyszłość. Jedna z takich średniej wielkości ulic, jakie tutaj są. Kręcą się turyści, ale też jakoś nie ma tutaj jeszcze tłumów. Dużo ludzi jest białych i nie azjatyckich, jak w poprzednich miejscowościach. Na poprzednich 2 wyspach się zdarzało, że zobaczyłam kogoś, kto wyraźnie nie jest z Japonii, to zawsze się uśmiechaliśmy do siebie i mówiliśmy cześć, a tutaj no jest nas pełno, więc oczywiście coś takiego już nie następuje. No, takie różne sklepiki, jakieś chwilami są jakieś kawiarnie, sklepy ze słodyczami chyba. Czasem nie wiem, czy na wystawie są słodycze czy mydło. Taki to wszystko ma wygląd dziwny. No, jeszcze kilometrów mi zostało z 6 do przejścia. Jakiś krótki dzień, 25 kilometrów, no ale ze zwiedzaniem i mam nadzieję odpoczynkiem w hostelu. No, tu na przykład sklep z herbatą. Widać, że ładne naczynia też można nabyć. Herbatę raczej zieloną, czyli nie bardzo dla mnie, ale pewnie coś czarnego też mają.
A to sklep z sukniami ślubnymi. Można kupić taką normalną zachodnią, ale można też sobie sprawić jakieś cudne kimono. Zobaczcie ten materiał w żurawie. Obłędny. Zamek był ekstra. Naprawdę warto było tutaj przyjść. Dobrze, że jeszcze miałam te prawie 2 godziny, półtorej. Jak się zastanawiacie, którą z tych rzeczy bardziej warto zobaczyć, zamek czy Złotą Świątynię, to zdecydowanie zamek. Wchodzi się do środka, można zobaczyć wnętrza, nie można fotografować, więc nie mam żadnych zdjęć, niestety, ani filmów. Musi Wam wystarczyć mój opis. Zamek ma kształt czworoboku, jest wewnątrz tych murów i między murami a zamkiem jest właśnie taka tutaj dróżka dookoła, jest park i mostem jest to połączone jeszcze z Pałacem Cesarskim, który aktualnie jest w remoncie, więc zobaczyłam tylko trochę desek, które przezierały przez rusztowanie do remontu. Więc no park jak park, spoko, ale chciałam lepsze. To sam zamek Szoguna jest tutaj tym, co należy zobaczyć. Jak się wchodzi do środka, to korytarz jest po zewnętrznej stronie budynku i od świata zewnętrznego oddziela go tylko ciąg papierowych okien, drzwi, czegoś pomiędzy, co tutaj służy jako ściana przeważnie. Przez te papierowe, takie w kratkę drzwi przechodzi światło słoneczne, ale można je też otworzyć, więc można wpuścić tego światła więcej. I w środku są pokoje dookoła jakby i te pokoje nie mają okien, więc jedyne światło jakie tam dociera to właśnie przez te papierowe drzwi od korytarza, od zewnętrznej strony. Pokoje też mają przesuwane drzwi i mają ozdobne ściany, które są pomalowane w niesamowicie piękny sposób. To wszystko jest z XIX wieku, więc nie jakoś bardzo stare, a malowidła uległy w dużej mierze zniszczeniu i tylko kilka można było obejrzeć osobno w dodatkowo płatnej sali muzealnej, ale zdecydowanie też warto było tam pójść, bo zupełnie inaczej te malowidła wyglądają. Są tak, widać, że starsze, że papier jest pożółkły, że kolory wyblakły i pędzel inny, bardziej jakoś tak z rozmachem to było namalowane niż te reprodukcje, ale reprodukcje też były przepiękne. Całe takie panele złote w części, gdzie szogun przyjmował gości, bardziej reprezentacyjnej, a niekolorowe, takie na białym, czarno malowane w części prywatnej. Ta prywatna była niewielka, większość była zrobiona na złoto. I na tym złocie namalowane motywy roślinne, kwiaty, drzewa, głównie sosny, które jako symbol długowieczności mają też pokazywać wielkość szogunatu. I jeszcze kwitnące drzewa i drzewiaste piwonie, które mi się ogromnie podobały. I też w części takiej bardziej użytkowej, prywatnej, ale kolorowej, złotej były też ptaki, gęsi, takie zrywające się do lotu, wyskakujące z trzcin, cudne. Były i ptaki drapieżne, i czaple. To chyba miało pokazywać pory roku, bo było lato, wiosna, jesieni nie było, ale była zima. Na bezlistnych drzewach siedziały czaple. To też bardzo ładnie wyglądało. Wszystko z drewna. Stelaże tych drzwi i
Sufit też pomalowany, to chyba były oryginalne malunki, takie trochę geometrycznych, trochę kwiatowych. Niektóre były inspirowane jakimiś bardzo starymi malowidłami z IX wieku, więc jakby 10 wieków do tyłu. I do tego jeszcze okucia z brązu, było też trochę rzeźb, bażanty, pawie. Namalowany paw mi się ogromnie podobał, bo to był taki paw, który rozkładał ogon w wachlarz i te złote oka w piórach ogona były zrobione właśnie na złoto i to tak lśniło i pięknie wyglądało. A więc tak, wreszcie mi się coś podobało w tym Kyoto. Tak naprawdę. Oczywiście masa ludzi, ale fajnie. Polecam. 5 minut opisu. Kto to będzie oglądał? Tutaj taka hala targowa jeszcze zobaczyłam przypadkiem, więc zaglądam. No, w porządku. Warzywa, mięso. Takie zwykłe rzeczy. Idę teraz wzdłuż jeszcze jednego kompleksu świątynnego, jakiegoś głównego kompleksu świątynnego, jakiegoś kolejnego rodzaju buddyzmu. Jest już dawno zamknięte, więc nie wejdę, ale może warto popatrzeć, jaka jest różnica między tym pięknem po prawej, a tą szpetotą po lewej. Niestety współczesna architektura Kyoto nie jest za fajna. A teraz linia kolejowa, jest kilka różnych torów. Wydaje mi się, że to tamten jest torem Shinkansenu, którym 42 dni temu podróżowałam, żeby dostać się na wyspę Kyushu. Dzisiaj wędrówki dzień 41. Za to jestem już w hostelu, już się zameldowałam, musiałam wyznać, że biwakowałam i co mam napisać w zeznaniu dla policji. Powiedzieli, że tylko nazwa prefektury wystarczy. Jest to bardzo fajny hostel, nazywa się Wise Owls Hostel i zobaczcie, jaką mamy jamę. Bardzo fajnie, uwielbiam takie jamy, takie boksy, tak jak w Jordanii było. Zasłonka, także się zamknę fajnie, zobaczymy jak kuchnia, ale na razie super. Dużo łazienek wszędzie. Czyściutko, miło i sympatycznie, ale nie ma schodów, jest tylko winda, więc jak macie klaustrofobię, to nie polecam. Kuchnia jest równie fajna co pokój, ale fajnie. Już mam nastawiony garnek z warzywami. Są to tradycyjnie po norwesku ziemniaczki i marchewka. Mam ich jeszcze więcej, więc posłużą jako prowiant na dzień następny. Mam jeszcze jajka i to będzie dobre. Ale teraz robię potrawę mięsno-warzywną. Kupiłam takie mięsko, nie wiem jakie, bo nie umiem przeczytać, ale przypuszczam, że to jest chyba jakaś łopatka albo karczek wieprzowy. Tak mi się wydaje. Teoretycznie może to być wołowina, ale no nie wiem, zobaczymy jak szybko się usmaży, to nam powie. I jak będzie miękkie, to będzie wieprzowina, jak twarde, to wołowina. Chociaż wołowina w Japonii jest bardzo dobra, jest mięciutka, żadnych takich żelastych rzeczy. Przynajmniej ta, którą jadłam u takiego jakiś czas temu. I cebulka cała, obrana już czeka. Czuję się jak Makłowicz w kuchni. Uwielbiam Makłowicza. Tak. I uwielbiam gotować. Jest fajne miejsce. Bardzo fajny hostel i w ogóle na razie nie ma ludzi. Pewnie wszyscy są na mieście i zwiedzają, tak jak to normalni ludzie, a hajkerzy chcą odpocząć wieczorem, więc są już w hostelu. Jedyny facet, który się tu kręci do jedzenia, ma butelkę wina. Więc cała kuchnia dla mnie i dobrze, bo są tylko 2 palniki. Ale jest patelnia, jest garnek, wszystko ok. Warzywa już się ugotowały, a tutaj mięso zamyka pory. Troszeczkę się przyrumieniło na masełku, ale jeszcze jest dobre. Powiem wam, że tak obłędne danie wyprodukowałam. Jest tak dobre. Pierwszy talerz już zniknął, zmiotłam. W całym hostelu pachnie. To była wołowina. Miękka i soczysta, także super. Zdjęłam ją potem na
tym, co zostało ze smażenia, usmażyłam warzywa i na końcu wrzuciłam znowu tą wołowinę, żeby wymieszać i po prostu na masełku oczywiście, najlepszy aromat. No normalnie ostatnio te 4-5 tysięcy kalorii dziennie spalałam i po prostu ciągle byłam głodna. Dziś trochę, mam nadzieję, opanuję ten głód, ale jutro pewnie od nowa. O! Pobyt w hostelu zakończony. No niezbyt się wyspałam, bo oczywiście trzeba było zrobić pranie, umyć włosy i zeszło do 22, a o 5 się obudziłam, długo się pakowałam, zjadłam jajecznicę na śniadanie, o 8 wyszłam, więc jest bardzo późno. Ale już dołączam do tłumu turystów. Przyszłam właśnie do świątyni Fushimi Inari, tej, którą najbardziej chciałam zobaczyć w Kyoto. To jest świątynia bogini ryżu, czyli dosyć istotnej bogini. Mam nadzieję, że to jest bogini, a nie Bóg, ale jakoś wydaje mi się, że musi to być bogini, nie może być inaczej, nie wiem, może się dowiem. W każdym razie od razu na pierwszy rzut oka wrażenie jest znacznie lepsze niż w wczorajszych buddyjskich świątyniach, bo to jest świątynia shintoistyczna. Piękne czerwone kolory i jest stacja oczyszczania z lejącą się wodą, tak jak być powinno. Ludzie tam podchodzą, ci co wiedzą, raczej Japończycy tylko, i dokonują rytuału oczyszczenia. No i można tam wejść i zaraz tam wejdę i potem wchodzi się pod taki słynny ciąg bram torii. Normalnie brama torii jest jedna albo czasem jest kilka, ale nigdy nie w jednym rzędzie. Dotychczas widziałam tylko 2 małe świątynie, gdzie były całe rzędy torii. To nie było nic bardzo dużego ani imponującego, więc to jest szczególne miejsce z tego względu. Szkoda, że tak niewiele widać przez szybę, ale jest tutaj świetna figura konia i obok jest jeszcze źrebak po lewej stronie, wątpię, żeby coś było widać. Koń ma przed sobą marchewkę, co prawda plastikową, ale ma też na sobie taki złocisty, złoty czaprak z dzwonkami. O, nie wiem za bardzo o co chodzi, no ale kapliczka z koniem, rewelacja. Gigantyczne tłumy, a bramy są coraz mniejsze i wszyscy muszą się pod nimi zmieścić. Także grzecznie w kolejce. A tutaj w rogu jest jeszcze magiczny korzeń drzewa, sosny. Jeden pan właśnie go intensywnie obmacuje w ramach pewnie pozyskania mocy. Miałam dość tych wszystkich ludzi i skręciłam w taką alejkę mało uczęszczaną i dobrze zrobiłam, bo trafiłam do bardzo ciekawego ołtarza, kapliczki. Tu jest wszędzie bardzo dużo kapliczek. Ta jest ciekawa, bo normalnie w shintoistycznej świątyni jest lustro, bardzo często takie ujęte właśnie w coś takiego, co trzyma je od dołu. A tutaj jest granitowa płyta i nie jest to schowane w żadnej szafce, tylko całkiem wyeksponowane. Jeszcze jest witraż do tego. Tutaj jeszcze 2 świątynie, w których nie wolno robić zdjęć, ponieważ są tam figury bóstw. Właśnie nie wiem, czy Inari, czy Amaterasu, bo ich niestety nie rozróżniam. Głupio mi się pytać tutaj ludzi, pewnie ludzie też nie wiedzą. I tutaj jest figura, której wolno zrobić zdjęcie, więc oto ona. Zgaduję, że postać z dzieckiem na ręku to musi być jednak stworzycielka, czyli Amaterasu, a postać z czymś w ręce, może to jest miska ryżu? Chyba nie, może kulka ryżu? To wtedy to byłaby Inari.
Musiałam trochę odpocząć od tych dzikich tłumów przy świątyni. Naprawdę było niesamowicie dużo ludzi. To, że jest sobota, nie pomogło na pewno. Weszłam na szczyt Inariyamy, pokręciłam się trochę, robiąc jakieś pętelki po całej okolicy. Potem weszłam na szczyt. Amerykanie byli bardzo rozczarowani, że ze szczytu nie ma żadnego widoku. Była tam taka specjalna kaplica, którą się obchodziło dookoła. I potem zeszłam na drugą stronę Inariyamy, taką, którą nikt nie chodzi. Znaczy, ktoś pewnie chodzi, bo ścieżka była taka nieoznakowana, ale udało mi się na nią trafić. I zlazłam nią do jakiejś miejscowości po drugiej stronie. Jest bardzo gorąco. Lał mi się po twarzy po prostu kroplami jedna za drugą. A jeszcze byłam głodna i rozbolał mnie brzuch z głodu, bo w świątyni nie było wolno jeść. Potem chyba było wolno, ale nawet nie było gdzie usiąść, tak było dużo ludzi. Więc usiadłam już na tym potem szlaku, którym szłam. I było to dobre miejsce, ponieważ był tam ogromny kleszcz. Boję się teraz, że mam pełno na sobie. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale był znowu taki gigantyczny, wielkości paznokcia u małego palca u ręki, więc obrzydliwość. I zdobyłam jakby, no nie dowód, bo nie mogę tego pokazać, bo nie nagrałam, ale widziałam na własne oczy, że kleszcze jednak skaczą. Ponieważ miałam tego kleszcza na bucie, podniosłam nogę, żeby go zdjąć i zbliżyłam dłoń, a on wtedy zeskoczył na ziemię. I już go nie znalazłam i właśnie nie wiem, jakie są jego dalsze losy, czy nie ma go gdzieś na mnie. 2 tygodnie temu zaczepił mi się jeden kleszcz i wyjęłam go pensetą i do dziś mam takie czerwone miejsce na nodze i takie zaognione. Bardzo mi się to nie podoba, no ale jakby to już było 2 tygodnie temu, to w każdym razie nie jest to kleszczowe zapalenie mózgu, bo bym go już dostała. Czy będzie z tego borelioza? Mam nadzieję, że nie. Jeszcze może być coś zupełnie innego. Ale oby nie, bo naprawdę był malutko zaczepiony, tak tylko te kleszczyki miał wbite, ale trochę go rozdusiłam pensetą, czego nie należy robić właśnie. Teraz wiem, posypią się dobre rady na temat tego, że należy używać lassa. Koniec tematu kleszcza. Teraz dobiłam do Nakasendo Traili. Właśnie dlatego stoję na tym skrzyżowaniu i gadam tutaj. Bo teraz zmieniam szlak i dołączam właśnie do Nakasendo, czyli starej drogi takiej komunikacyjnej, łączącej dwie stolice, dawną Kyoto i obecną Tokio, które się dawniej nazywało Edo. To było w czasach, kiedy nie było samochodów i była to taka kamienna dróżka, jak te różne pielgrzymkowe i świątynne, którymi czasem chodzę. Były na niej schody i są nadal w niektórych miejscach, ale większość Nakasendo jest już wyasfaltowana, niestety, więc szlak jest mocno asfaltowy. Na pewno będę od niego odbijać czasami w góry, ale fajnie. Kolejny szlak i w miarę prosta droga w okolice Tokio. Przez całe popołudnie dosłownie nic ciekawego się nie działo, poza tym, że byłam w sklepie Snow Peaka, ale no, mieli tam tylko urządzenia do gotowania i nie mieli gumek do kijków, których poszukuję. No i potem klepałam asfalt i doszłam na planowany biwak w parku. Jest taka wiata, ale tylko dla samonośnego namiotu. Mogłabym rozpiąć moskitierę w poprzek, ale myślę, że nie będzie padało. Zawsze jak myślę, że nie będzie, to potem pada. Ale myślę, że rozbiję klasycznie namiot. Będę trochę mniej na widoku tutaj pod murkiem. Mam ławeczkę piknikową. WC jest 100 metrów w tamtą stronę. Ała! Miejsce nie jest wolne od komarów. Muszę się ubrać natychmiast. No, zaraz będzie ciemno. Jest 19, a tam 20. Więc tyle na dzisiaj. No dobra, nie zawiodę Was, jeżeli chodzi o pokazanie co na kolację. Warzywa ugotowane wczoraj, zapomniałam je posolić, posoliłam teraz po wierzchu
Posypałam też taką przyprawą, która się nazywa do kurczaka, no i dodałam trochę masła, bo to japońskie jedzenie jest strasznie mało kaloryczne, a po drodze kupiłam kurczaka takiego grillowanego. Myślę, że to będzie fajny zestaw. Namiot tam już w krzaczkach, ale już nic nie widać. To dobranoc. Już rano, spokojnie, żadnych problemów, bardzo udana noc. Już się bardzo dużo ludzi kręci teraz od 5:30 to już sporo ludzi na porannym spacerze. Jakieś dzieci motyle łowiły w miejscu, w którym stał mój namiot, ale był już zwinięty. Bardzo jest ciepło, pewnie zapowiada się kolejny gorący dzień, bo jestem już w shortach i nie jest mi zimno w ogóle. Fajnie zjeść śniadanie przy stoliku. Nie jak orangutan skulona gdzieś w krzakach. Zawsze opłaca się zajrzeć do świątyni. Ta jest chyba dosyć popularna, bo się trochę ludzi kręci. A tu jest fajna wystawa przenośnych kapliczek, tych, o których mówiłam jakiś czas temu, śpiąc w jednej, gdzie była taka porzucona stara właśnie kapliczka, że się ich rzadko używa. A tutaj widać, że jednak czasem używają. Pewnie w różnych regionach bywa różnie. Ale te są piękne, złocone, ozdobne, z dzwonkami. Jest też bęben w kącie. Pozwoliłam sobie puknąć. I brzmi świetnie. Może nawet wam pokażę. Dam do posłuchania. Fabryka czekolady, może pójdę i zapytam o sponsora. Ale mi się nudzi na tej drodze, jejku. Co chwila przemykają Shinkanseny, ale jadą za szybko, żeby wyjąć aparat na czas. Tutaj są pola zboża, które nie jest ryżem, właściwie dopiero od wczoraj takie widuję. Najpierw myślałam, że to jest jęczmień, bo znowu jedzie Shinkansen. Najpierw myślałam, że to jest jęczmień, ale teraz się przyglądam i wygląda jak jakieś takie dziwne zboże, jakby pszenżyto albo coś takiego. Nadaje się już za tydzień się będzie nadawało do koszenia. Jest koniec maja. W Polsce zboże zieloniutkie na pewno. Prawdziwie rajski sklep. Zakupy mam już zapakowane. Tu jest tylko makaron, który był w promocji, ale rzecz najważniejsza teraz, czyli wątróbka. Udało mi się kupić taką fajną wątróbeczkę smażoną i jest normalnie dostępne gniazdko z prądem, jest USB i wtyczka i wyłączam się i wkładam aparat do ładowania. A tutaj taki sympatyczny punkt odpoczynkowy dla ewentualnych wędrowców. Jest taka duża mapa i plansza, zdjęcie z historii miejscowości. 1913 rok. Wytopiono jakieś specjalne dzwony. Ale ja muszę skręcić na Kasendo niebawem, ponieważ będę poszukiwać jakiegoś noclegu. A na Nakasendo go nie znajdę, bo jest za bardzo cywilizowanie. Trochę żałuję, że się nie trzymałam na Kasendo bardziej, że trochę więcej skracałam niż nim szłam, ale wymuszają to te nieszczęsne noclegi, a raczej brak możliwości przenocowania na dziko. Wczoraj leciałam do parku, dzisiaj lecę w góry. Tam są góry, pięknie wyglądają. Moim oryginalnym zamiarem było teraz oczywiście zanurkować w te góry. Tam jest taka, chyba za daleko jeszcze,
żeby zobaczyć na ekranie góra Ryozen, 1094 metry nad poziomem morza, taka mega skalista grań, którą już stąd właśnie widzę, ale jutro ma padać cały dzień i 2 noce, dziś i jutro. 70 mm ma jutro spaść, a te szlaki, a zwłaszcza takie skaliste, strome, no nie nadają się przy takiej pogodzie. Jeszcze nogę złamię, odpukać i splunąć przez lewe ramię, ale tak czy owak idę do podnóża tych gór, żeby tam jakiś biwak znaleźć. Na mapie jest jakieś małe muzeum i jakaś kapliczka. No, po drodze jakieś pół godziny temu byłam w centrum wsi i tam była szkoła i boisko i taki malutki parczek z wiatą. Było WC, więc idealnie. Nawet chciałam zapytać kogoś, czy mogę tam spać, ale nie było nikogo na zewnątrz. A potem zauważyłam, że jest kamera nad drzwiami WC, więc machnęłam na to ręką, bo to tak wszędzie mają jakieś na wiatach naklejki z policjantami na obrazku. No za dużo tej cywilizacji, te góry takie ładne, cholerny deszcz. Ten jeden dzień, że akurat potrzebuję tam iść, to akurat ten dzień będzie lało. Więc pewnie wrócę jutro na Nakasendo, a teraz lecę, bo na pewno i tak dojdę po ciemku. 姉ちゃんあ、写真撮ってんの姉ちゃん怒るわ Trzymam aparat w ręce, więc na pewno nic nie widzicie. No coś widać. 姉ちゃんいいこと Pani って mówi ど po ういうことだった japońsku do swojej koleżanki, opowiada o tym, że mnie spotkała. Jechali z mężem samochodem, się zatrzymali i pytali, co tu robię, gdzie idę. I, オールドイヤ 37. オールドイヤ 37. Is that the question? Ja nie wiem, na czym polega pytanie. W każdym razie mają mi pokazać park do spania. 27 37. 37 Jest park, jest wiata. Ale pani była zakręcona. Jak zwykle problemy komunikacyjne. Ona dzwoniła do swojego brata do Tokio, który umiał po angielsku i brat na koniec pytał, czy ja mam jakieś problemy, czy na pewno wszystko jest ok. Ja mówię, nie mam żadnego problemu. Moim jedynym problemem jest to, że nie lubię deszczu. Bo proponowali, żebym rozbiła namiot przed ich domem, ale no wolałam mieć daszek nad głową jednak mimo wszystko, niż biwakować. Więc zostałam w parku. Ale myślę, że będzie ok. Ciekawe, czy będzie deszcz zacinał. Ma zacząć lać dopiero o 3 nad ranem, choć już parę razy zaczynał kropić ten deszcz, więc nie jest to takie pewne. Mam zamiar spać na tym stole, zawiesić sobie moskitierę pod tym daszkiem, no a w razie czego będę rozpinać namiot i wiązać go do ławeczek, które tutaj są pod tą wiatą. Zapytałam, czy sąsiedzi będą mieli coś przeciwko temu, że tu będę spała i pani powiedziała, że nie, absolutnie nie, wszystko ok. I jest toaleta, jest woda też, podobno nie jest pitna, ale każda woda jest pitna, o ile się składa z H2O w większości. No, więc chyba ok. No, zaraz się ściemni. Samo omówienie tego wszystkiego trwało dobre pół godziny. No, biorę się za rozbijanie. I już się zwijam. Wstałam o 6, żeby wyjść koło powiedzmy 7:30. Wiata dała radę. Troszeczkę, kilka kropelek na moskitierze było, ale nic strasznego. Deszcz pada równo z góry i nie ma wiatru. Jest ciepły deszcz, właściwie za gorąco mi w tej kurtce, ale było mi chłodno jak wstałam. Wieczorem jeszcze masa ludzi mnie odwiedziła. Tam mieszka taki pan, który widocznie jest jakimś takim szefem we wsi. Może jest jakimś wójtem albo coś, a może nie. Po prostu czuwa nad tym, co się we wsi dzieje. I z drugim panem przyszli z latarką zapytać właśnie, co tu robię i żeby się upewnić, że spędzę tutaj tylko jedną noc. Tak, absolutnie, ale byli bardzo mili. Pokazali mi jeszcze raz WC i że wodę mogę pić i w ogóle. No, także fajnie. A potem jeszcze jedna pani przyszła pod parasolem już, bo zaczęło padać.
i miło pogadałyśmy. Mówiłam jej, że zboże tutaj pachnie tak jak w Polsce i gadałyśmy o tym, że żaby bardzo rechoczą i to oznacza, że będzie bardzo padać i to się chyba sprawdza. Teraz trochę mniej pada, ale spoko. No. Właśnie ktoś już wstał i patrzy na mnie z drugiego domu. Śmieję się. No pakuję śniadanko i drogę pod parasolem. Video. Yeah. Yeah, but Welcome to Welcome to a village in Japan. Very nice village. Shiga Prefecture in Japan. Yeah. Exact. Tak, ledwo zjadłam śniadanie. Pani, ta, która odwiedziła mnie wczoraj, która była taka miła wieczorem, zaprosiła mnie do swojego ogródka i oprowadza i pokazuje razem z mężem, to jest jej mąż, to jest ta pani. I podarowali mi truskawki, bób, cebulę czerwoną, red onion. I nawet takiego szparaga. Yeah. So that's my lunch. Or rather dinner. Po polsku miałam mówić, że zrobię sobie z tego pyszną kolację. Z truskawki to chyba zjem zaraz, bo się rozgniotą. Po prostu ludzie są tu niesamowici. Po prostu Japonia wymiata. Yeah. Japan is amazing. Thank you. Have a nice trip. Thank you. Hi. 1400 kilometrów w kolejnym fajnym parku. Jest wiata, pod którą stoi właśnie aparat. Deszcz siąpi, a jest bardzo, bardzo wilgotno i ciepło, tak typowo japońsko. No cóż, co zrobić. Cieszę się, że padło te 1400. No i kieruję się w kierunku być może dzisiaj jakiejś stacji kolejowej, ale to się dopiero okaże, jest dopiero 9:49, więc dopiero początek dnia. Tak naprawdę 1400 było 2 km temu, ale nie było gdzie zrobić znaku, a ten mi się tak fajnie udał z takich skoszonych łodek. Miał być burger, ale jest za mała średnica bułek, żebym wszedł do środka i za drzewo zresztą jest piętrowo napakowane cebuli, więc zjem osobno. A jestem na stacji kolejowej Torimoto, jest straszny hałas. Zawsze jak pada deszcz, to jest większy hałas niż normalnie, a tu przez środek wsi leci właśnie główna droga. Zeszłam do tej stacji kolejowej, żeby właśnie zjeść lunch, bo strasznie leje, a po drodze nie było już potem żadnego daszku, nawet przystanku autobusowego, bo nie było z wiatą, więc nie było gdzie usiąść. Dolazłam tu późno, dopiero po pierwszej. No, ale stacja jest fajna, jest taka przestronna, ma dużo ławek. Jeszcze jest na peronie dodatkowa taka wiatka też fajna z 4 ścianami, więc to mi daje jakąś nadzieję. Tylko wieś duża i pociągi już sprawdziłam w rozkładzie jazdy, jeżdżą aż do 22:42. Więc ludzie będą się kręcić. Zobaczymy, jak mi wyjdzie ten nocleg na stacji. Drapię się, bo mnie komary pogryzły wczoraj. Codziennie mnie gryzą. To tak już będzie i będzie chyba tylko gorzej. Z deszczem też będzie gorzej. W prognozie jest strasznie dużo deszczu w tym tygodniu. Jakieś 3 dni bez deszczu i za 4 dni z deszczem i to takim, że raczej zmoknę. Bo ma być 100 mm jednego dnia, 104. A tak to tam 50, 60. Dziś jeszcze 30 do północy i potem kolejne 10 do rana.
Jestem oczywiście przemoczona, bo mi cieknie po dole plecaka, ale jest 23 stopnie czy 24, więc za ciepło na ubranie przeciwdeszczowe. Na skarpety też za ciepło, więc buty mokre. No trudno. Biorę się za tego burgera, bo jestem okropnie głodna. Niewiele dziś filmuję, no bo nie ma warunków, leję nieprzerwanie. Byłam na w sumie 2 stacjach kolejowych dzisiaj na przerwach, no i to wszystko. Na tej drugiej stacji okazało się, że ta stacja jest dosyć spora. Sprawdziłam na Wikipedii, jak wygląda ta następna, jest trochę mniejsza, ale mimo wszystko te wsie tutaj są dosyć duże i obawiam się, że się nie wyśpię, jak będę tam siedzieć od 18:30 do 22:30, jak przestaną ludzie chodzić, to chyba bez sensu, więc myślę raczej o biwaku. A tymczasem mam ciekawostkę historyczną. W ogóle no, na szlaku jest bardzo historycznie. I teraz jestem w tej miejscowości, która nazywa się Samegai. I jest tu naprawdę pięknie. Klimat takiego właśnie starego miasteczka na szlaku na Kasendo. Tym szlakiem no, podróżowali ludzie, podróżowała też poczta i za mną jest stacja pocztowa, która się zachowała z XIX wieku. Wybaczcie tą rączkę parasola, która wszystko zakrywa, ale właśnie tam sobie położyłam plecak i tu jest informacja po angielsku, dlatego zlokalizowałam to miejsce. Jest też znak do toalety, które się tu znajduje i pokazuje strzałkę i prosto do rzeki. No tak. Tak ta stacja właśnie wygląda i jest legenda. Ludzie chyba w to normalnie jeszcze wierzą, więc ta rzeka wypływa z góry Ryozan, tej, na którą chciałam wchodzić dzisiaj, ale ze względu na warunki poszłam dołem na Kasendo. Ta rzeka wypływa z góry i ludzie wierzą, że źródło i strumyk łączą ducha Boga tej góry z ludźmi na dole, którzy piją tą wodę, która tutaj płynie. Więc to jest taka woda raczej święta i wygląda apetycznie, tak szczerze mówiąc, jest przejrzysta i pięknie z takimi wodorostami na dnie. Jak widzicie, decyzja zapadła, namiot już stoi, okrów nie leje, ale znalazłam taką ścieżkę do cmentarza i ona po chwili osiągnęła tą drogę, która jest poniżej, ale chyba raczej nią nikt nie jeździ. Tam na górze jest jakaś konstrukcja w rodzaju jakiejś anteny czy czegoś, więc tam już bardziej nie szłam. I wybrałam takie w miarę płaskie miejsce. Jedyny problem, jaki wynikł już trochę za późno, to jest, że to jest mrowisko. Tutaj biegają mrówki w wielkiej ilości, kursują po tym korzeniu. O! No i mam nadzieję, że nie będę ich wszystkich mieć w namiocie, choć jest taka opcja. Jestem pod parasolem, chowam się do namiotu. 18:04 znalazłam tą miejscówkę, więc dosyć wcześnie.